I witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Wspominałem, że dziewczyny startują z cateringiem. Dobrze to wygląda, co nie? I tutaj mamy kucharza. Dzisiaj są 2 zamówienia. Jedziemy je dostarczyć. Biały dostawca. Będzie hit. Yes, I am going to help you, my love. Dostarczamy jedzenie do szkoły Ernestine. Here was your school. Yeah, this is my school. Dzięki tej szkole mam taką mądrą, zaradną i inteligentną żonę. Proszę Państwa. Magawas na daw sila, tala na miya. Jeszcze 2 tacki. Dwie siostra M. Asa na siya, bay? What's up? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes. Oh, video ka, bro. Hello, sir. Good afternoon. Nice meeting you. Bro! Kayong kaya siya na odwrót. I was cooking that for you. Wow! I will see if it's delicious, okay? Oh, And if it is, you give a review. It's delicious, I know. dobra, jedzenie zrzucone. Businesswoman. No, it's not the same. Yeah, sa Jim. Open naman ang RC. CBIT? Open naman ang Jim. Businesswoman czeka jeszcze na drugą osobę. Są 2 zamówienia, się okazało. Wszystkie dzieci ładnie w mundurkach, ładnie, schludnie dziewczynki wyglądają. A nie tak jak w Polsce. Wybieg mody. How many students do you have here, sir? Yeah? Huh? Dito. Na kay idea, bro. Na pila ka estudyante tanan din dinero. Bro, I think what? 600 or 700. 700? Kamay ra? Około 700 uczniów. 700? What? 700? No? Maybe only. 700? 700 students. Maybe. W internecie na Xie widziałem taką dyskusję, że mamy problem z demografią w Polsce, bo nasze europejskie kobiety to są bardzo lewicowo-liberalne i konserwatywni mężczyźni za bardzo nie mogą znaleźć języka porozumienia z takimi kobietami, bo są bardzo roszczeniowe, nie chcą zakładać rodzin, chcą robić kariery. Na Filipinach jest 120 milionów ludzi. Ogromna masa kobiet. I wydaje mi się, że tutaj poniżej 5% ma właśnie tak wypaczony światopogląd w lewą stronę, jak większość kobiet w Polsce w dzisiejszych czasach. Mówię o tym młodszych rocznikach, bo starsze jeszcze były konserwatywne, tak jak babcie. Dlatego nie dziwi fakt, że coraz więcej mężczyzn z całego świata, również w Polsce, zakłada mieszane rodziny polsko-filipińskie. Bardzo dużo Filipińczyków w Polsce już obecnie jest.
I jest naprawdę spory wysyp na Twitterze, na YouTubie, na TikToku. Par łączonych i mieszanych. I z reguły są to pary szczęśliwe, bo właśnie mimo różnicy bariery językowej, że posługujemy się językiem angielskim, to różnice światopoglądowe są dużo mniejsze niż z kobietami z Europy czy ze Stanów, dla Amerykanów na przykład. Panowie z ochrony są żywo zainteresowani moją osobą, rozmawiają z Ernestem, skąd ja jestem, że z Polski. Mówią, że o, w piłkę dobrze gracie. Ja mówię, że coś tam gramy, no. Dużo bardziej piłka niż koszykówka jest naszym sportem narodowym. Ale zaraz im się oczy zaświeciły, mówią, no ale w siatkówkę jak napierdalacie. Ja mówię, że no tak, no w siatkówkę. To mamy jeden z najlepszych zespołów na świecie, bezdyskusyjnie, jeżeli chodzi o męską siatkówkę. Bardzo mili, uśmiechnięci ludzie. No i widzicie, do szkoły się wchodzi, straż. Akurat tutaj panowie nie mają długiej broni. No ale na wejściu do szkoły jest ochrona, która pilnuje porządku. I w sumie czemu nie mogłoby tak być wszędzie? Ograniczylibyśmy problem substancji nielegalnych, które trafiają do szkół. W niektórych aspektach życia mamy zdecydowanie za dużo swobody w Polsce. Pamiętam, jak ja byłem dzieckiem, ile razy w roku? Raz w roku, niespodziewanie, przychodziła policja z psami, obwąchiwała tornistry. Powinniśmy bardziej zadbać o młodzież pod kątem właśnie substancji nielegalnych, bo nic ci życia bardziej nie zniszczy w młodym wieku niż tego typu rzeczy, a wiem to z własnego doświadczenia, bo wychowałem się w takim regionie w Łodzi, jakim się wychowałem. I tylu znajomych, co to po prostu zabrało w młodym wieku. Bardzo wcześnie zaczęli palić trawę. Potem inne substancje, jakieś proszki w nosy. Niektórzy w wieku 20 kilku lat już totalnie nie mieli uzębienia, było tak wszystko po prostu przeżarte. I potracili wiele szans w swoim życiu, naprawdę wiele szans w swoim życiu. A kilku już z nami nie ma, bo po prostu głowa tego nie udźwignęła. No i podjęli tę najgorszą decyzję, jaką można w życiu podjąć, z której już nie ma po prostu odwrotu, już nic nie naprawisz, bo cię nie ma. Także dbajmy o młodzież. What's up? Bye bye. Dziewczyny nie mogą zbyt długo czekać. Na Filipinach z reguły wszyscy są spóźnieni. Także strażnicy przypilnują tego, wiedzą dla kogoś zamówienie jest zapisane. A my jedziemy do domu, mają dziewczyny drugie zamówienie do doręczenia. A wracając jeszcze do tematu tych par mieszanych polsko-filipińskich i nie tylko, no bo w Norwegii, jak dobrze wiecie, Adrian też ma żonę Filipinkę. I też poznaliśmy też znajomą Ernestine Filipinkę, to też ma męża Polaka, mieszkają w innym miejscu, mieszkają w Horten. No wszyscy biali sobie zachwalają. Znamy przypadki, kiedy taka relacja nie dała rady. Na przykład kolejna znajoma Ernestine z Polakiem. No ale to z tego tytułu, że po prostu Polak pił. Ale nie znam osobiście w jakimś tam moim szerszym kręgu, gdzie mamy dostęp do par mieszanych, sytuacji, w której z winy kobiety taki związek by się rozpadał. No i teraz można to porównać do tego, co się dzieje w Polsce u moich znajomych, którzy mają tradycyjne polskie rodziny. Niebo a ziemia. Delikatny chaosik, ale jest to na Filipinach całkowicie normalne. Korki, która jest godzina? Przed chwilą odebraliśmy leczone, bo leczona, czyli świnia zdrożna, też mają dostawcę, który robi to dla nich, a one dodatkowo naliczają. 16:44. Następne zamówienie o 5:00.
15 minutes. Go, 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 go. Nakakay ka itong gawin kanina, ani? Oh, naapa. Trochę presji. Oh, naara. Trochę presji. Ay, sige, one day, Alexander. What? Go, 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 go. 15 minutes deadline. Where are the other Ikaw, covers? Alexander, ha? Did you make pictures? No, picture. Oh no. Yeah. Oh no. Where's your phone? Porozmawiałem sobie dzisiaj z kucharzem na osobności, przyszedł do mnie, tak, bajerkę, wiecie, pokręcić, poznać się. No i wydaje mi się, że chłopak ma potencjał. 24 lata, pracował w różnych restauracjach, cateringach. Z doskoku, wiecie, tak jak umowy zlecenia. No ale wszystko, co robił, próbowałem. I mi smakuje, bardzo dobre. Ale widzę, że jest bardzo pokorny. Bo mimo tego, że no dobrze gotuje, to co dostałem bardzo mi smakowało do spróbowania, to mówi, że jeszcze wiele rzeczy musi się nauczyć, że ma tego świadomość, no i chce się po prostu rozwijać. Zacząłem mu trochę, wiecie, budować wizję tego, co tu się może w przyszłości wydarzyć, bo jeżeli tylko zacznie to dobrze żreć, to się otworzy jakąś restaurację, knajpę po prostu w Dumaguete, albo taką normalną, profesjonalną kuchnię, która będzie miała catering, bo dziewczyny sprawdzają oferty dużych cateringów, nawet i $500 000 za dostawę jedzenia, na przykład na wesele. Także zobaczymy, w jakim kierunku to będzie szło, jak to się będzie rozwijało. Też będziecie naocznymi świadkami po prostu tego, jak to działa. Raz na jakiś czas będzie jakiś raport, jakiś update. Wiadomo, jak będziemy na Skichorze, nie będzie tego aż tak dużo, no bo nie będziemy tutaj na miejscu. Ale jak tylko będziemy w Dumaguete, to pewnie coś się będzie działo. No i u nas na rodzinnej wigilii też będzie jedzenie z kuchni od dziewczyn. Mamma mia. Babe, it's so messy here. Mamma mia kitchen. Ang picture, ang sticker, may ako. There's one. This is good? Thanks, sticker mo ko. Good karon. Okay. Aray. Ernestin też Aray ko. rządzi bossing around. Ang shark. Oh, all good sa. Wow. We can go together. Gapin yan. Wait, tala na. We don't have to reply. Tsaka A w online. międzyczasie odezwał się Jake, Ako isipning ako. od którego kupujemy samochód, bo wczoraj był robiony przelew, wczoraj był jeszcze pending u Ernestin, już teraz wyszedł, ale jeszcze nie ma go u niego na koncie w amerykańskim banku, ale jesteśmy umówieni jutro na rano między godziną a 9 a 10 do notariusza, żeby spisać umowę. Chciał coś przy notariusza, normalnie tutaj na Filipinach jak kupowałem multicaba czy skuter, to nie było notariusza, no ale wszystko wygląda na to, że jest szansa, że już jutro pani będzie miała swój środek transportu. Tabang di. Niewymarzony, ale zobaczycie, że w porządku. A śmiałem się do Ernestin, że koniec końców wychodzi na to, że po pierwsze jest to najmłodszy samochód, jaki kiedykolwiek mieliśmy, będąc razem. No i w moim życiu generalnie nigdy nie miałem młodszego samochodu, jeżeli chodzi o rocznik i różnicę między rokiem a rokiem produkcji, rokiem obecnym a rokiem produkcji. A po drugie, będzie to najdroższy środek transportu, jaki w życiu kupiliśmy razem. I samemu w życiu też nigdy nie miałem nic droższego kupionego. Pagyapon mga kulis. Ale o tym pogadamy trochę więcej, jak już odbierzemy jeździdło. Już pani w internecie szuka, jak tu go skustomować, jak tu go zrobić pod siebie, jakieś naklejeczki, nakładki, pierdółki. Będzie zabawnie. Będzie zabawnie. Saan yung sauce? Siemanko. Siemanko. Hi, Miss Siemanko. Car. It will be a template again. Siemanko. Ice plant. Una. Before sa gikan mi sa simbahan ni sulod. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zaraz kręcimy się na imprezę.
Hoy! Nami delivery boy! Kaya pasok ko sa lechon. Babe, can you carry the lechon and I'll vlog you? Our delivery boy. Put it in the... Huy! You have to support under. You don't know how. Put it on the table maybe. Huy! Wait, it's dripping. Bagażnik opróżniony. We should take a picture, man. Święta, święta. Dili ka mag-Christmas din? Balik na po ka. Pohon? Mag 6 months, Frederick. Ay, wow, buong ganin po. Ay, it's Papa Joffrey. Asos, naging Papa pa. Balin tag lech. Di balin to lech. 80. urodziny, z tej okazji przyjęcie. Agamuan. Yung mo ka-remember, nagburakay ta. Teraz już cisza, spokój. Kucharz po sobie posprzątał. Kuan siya. Teraz mamy nowego kucharza. Only need 2. Ay, 3. Our new cook. 3. What are you cooking, cook? Only 3 pieces. If it will be cut. Kurczak panierowany, też przygotowany przez kucharza. Just 3 pieces each. Per Yeah, per person. 18 to Aray. 20 pa. Yeah. That's what I thought when I bought. How was your delivery day? I thought you buy yun ka na. Cut? I did not see. Ako nga, nice tanaw kay kanang wings jud. A. Oo, ka-expect. Once ma-breaded, mo siya mo jumbo. Pora na podsumowanie dnia. Widzę, że dziewczyny rozmawiają sobie, podsumowują dzień, co można zmienić na lepsze. Hindi siya. Dako kaayo. Dito ko ako nila. Dapat regulation ako. How was your delivery day, my love? So good. It went well? Not so well, but it went well. Not bad for a first Not time. bad for my first time delivery. Such a virgin. It's a good thing to experience that because it's something we can learn from. Mm. Something to learn every day. The business has potential, right? Right? Potential progress. Everything depends on digits. What? Everything depends on me. On digits. I to by było na tyle dzisiaj. Kończymy ten dzień, kończymy ten vlog. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak. Życie na Filipinach, między światami. Dziękuję za lajki, komentarze i subskrypcje. Na razie.